Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Train Simulator Classic. Tym razem przygotowałem coś dla fanów pociągów ICE. Przed nami Baureihe 412, jest to pociąg z serii ICE 4. Jest to jedna z najnowszych jednostek, jakie kursują w Niemczech. Charakteryzują się najnowszą technologią, wieloma udogodnieniami dla pasażerów i wysoką prędkością. Ale więcej opowiem wam po drodze. Pokazywałem już wiele jednostek z serii ICE. Od ICE 1, czyli Baureihe 401, do ICE 3, Velarode, która była jedną z najnowszych edycji wersji ICE 3, ale ICE 4 jeszcze wam nie pokazywałem i właśnie dzisiaj nadszedł dzień, którym poświęcę cały odcinek tej oto jednostce. Jednostka o nominale BR412, Baureihe 412, i ta właśnie jednostka jest najnowszą jednostką ICE, jaka jeździ po Niemczech. Wejdźmy na pokład i zacznijmy przygotowywać jednostkę do jazdy. Nastawnik kierunku jazdy do przodu. Führerraum besetzt. Führerraum besetzt. Ok, jesteśmy w kabinie. Włączmy podświetlenie pulpitu. Teraz obracamy się i włączamy PZB i LZB. 85 się świeci, literka B, czyli Bereit, jest włączona. Do tego włączymy sobie tempomat AFB. 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 Ustawimy go na 40 km na godzinę. I w zasadzie to na tyle. Kabinę sobie jeszcze obejrzymy po drodze, ale wyjdźmy na kamerę zewnętrzną i wpuśćmy najpierw pasażerów. I jak już słychać, zapewne zastanawiacie się, co to jest za dźwięk. Jest to dźwięk, który pozwala osobom niewidzącym znaleźć drzwi, które w tym momencie są otwarte. Jest to dźwięk po prostu ułatwiający niepełnosprawnym znalezienie drzwi, żeby mogli wejść po prostu na pokład. Jest to naprawdę niesamowicie moderna, niesamowicie nowoczesna jednostka, która naprawdę daje pasażerom wiele udogodnień i po prostu i proponuje bardzo dużo wygody podczas jazdy. Dobra, luzujemy hamulec, drzwi się już zamknęły. Pomału ruszamy w drogę. Zwalniamy blokadę. Federspeicherbremse. Zapomniałem wyluzować hamulca sprężynowego, ale nic nie szkodzi. Jeszcze raz luzujemy blokadę i jedziemy w drogę. Wyjazd mamy podany. Ja jadę z prędkością maksymalną 40 km na godzinę. Będziemy tutaj wrzucani po rozjazdach, więc szybciej i tak nam tutaj nie wolno jechać. Poza tym 85 zaczęło mruga, pod spodem pisze V, czyli prędkość Überwachung 45 km na godzinę. Jest to tak zwany restrykcyjny monitoring PZB, który nie zezwala nam na jazdę szybszą niż 45 km na godzinę. Ach, jeszcze wam nie powiedziałem, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Wyjeżdżamy właśnie z dworca głównego w Mannheim. Dworzec ten znamy już z Train Sim World 5. Właśnie tam ostatnio wyszła linia kolejowa Mannheim. No wiecie, zapomniałem tego drugiego miasta, ale w każdym bądź razie linia kolejowa z Mannheimu już jest dostępna w Train Simulator Classic, a my w tym momencie jedziemy
przeciwną stronę i jedziemy w stronę Frankfurtu am Main, który jest również znany już z Train Sim World 5. Tyle tylko, że te dwa duże miasta po prostu nie są połączone. Robię filmy kolejowe, a zapomniałem nazwy dodatku. No cóż, zdarza się. Przyznam, że się dzisiaj troszeczkę nie wyspałem. Musiałem wcześniej wstać. Może to dlatego. Jeszcze kawa po prostu nie zaczęła działać. No ale nic nie szkodzi. Jak widać, jesteśmy tutaj wrzucani w rozjazdy i pomalutku będziemy tutaj sobie jechać w stronę Frankfurtu. Mamy do pokonania około 75 km, a dokładnie 70,9 km. Tutaj mam dokładny licznik, jaki mam tutaj dostępny. No tak już bywa. Od tego miejsca wolno nam jechać 100 km na godzinę. Jak tylko miniemy całą jednostką, znak mówiący o maksymalnej dozwolonej prędkości, będziemy mogli się do tej prędkości rozpędzić. Także jedziemy aktualnie DLC o nazwie Frankfurt High Speed, czyli linia szybkiego ruchu między właśnie Mannheim a Frankfurtem. No i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Planowany czas jazdy około godziny. Może być trochę krócej, w zależności od tego, jaki będzie ruch kolejowy po drodze. Wprawdzie jesteśmy pociągiem ICE i mamy ten najwyższy priorytet, jeżeli chodzi o przejazdy po niemieckich torowiskach, no ale nigdy nic nie wiadomo, może przed nami trafić się jakiś regionalny, który po prostu będzie nas blokował i który po prostu nas przytrzyma trochę na niższych prędkościach. Z zewnątrz jednostka prezentuje się naprawdę bardzo nowocześnie, bardzo opływowo, jest naprawdę bardzo charakterystycznie zrobiona. Już nie jest zrobiona z takim typowo zaokrąglonym dziobem, jak jest na przykład jednostka ICE trójka. Widać po prostu bardziej takie opływowe kształty i jest troszeczkę taka bardziej kanciasta. Czekajcie, bo chyba mogę się już do tej 100 rozpędzić. A, mogę się już rozpędzić. No to ustawmy sobie tutaj tempomat na 100. Nawet mogę na 120. Nie ma sprawy. Zadajemy moc, żeby się rozpędzić i po prostu jedziemy dalej. Jednostka z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo dobrze. Podobna jest do jednostki, którą już Wam pokazywałem, czyli do ICE Velarode. Tamta jednostka była podobnie zrobiona właśnie jak ta, również z takim innym przodem. Troszeczkę są tutaj inne zmiany już w czwórce, ale jest naprawdę bardzo, bardzo podobny do Velarode. Taka ciekawostka jeszcze. Sprzęg Scharfenberga, który się tutaj pod tą obudową z przodu znajduje, musiałem z nazwami, to dzisiaj będzie naprawdę wesoło. Sprzęg Scharfenberga, który jest tutaj po prostu schowany pod tym dziobem, że tak powiem. Obudowa nie rozchyla się na prawo i lewo, tylko rozchyla się do góry i na dół. Nawet można byłoby powiedzieć, że jednostka ta, jeżeli otwiera swoją paszczę z przodu, to właśnie taki język właśnie pokazuje, którym jest sprzęg Scharfenberga, żeby podłączyć się po prostu do drugiego pociągu Intercity. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to jest wykonane, właśnie jak to się tak otwiera i zamyka. Wygląda to tak, jakby papuga otwierała dziób i na przykład chciała jakiegoś krakersa albo chciała po prostu by coś zjeść. W środku bardzo nowocześnie, już widać po wykonaniu kabiny, że jednostka jest naprawdę bardzo modernie zrobiona. W kabinie jest praktycznie na pulpicie tylko to, co maszynista aktualnie potrzebuje do prowadzenia maszyny. Nie ma jakichś takich zbędnych, niepotrzebnych tutaj przełączników,
guzików, ani raczej różnych takich dziwnych, a jakby to nazwać, zbędnych rzeczy, zbędnych przełączników. Obsługa klimatyzacji, obsługa PZP, pantograf, wyłącznik szybki, światła długie, kierunek jazdy, AFP, czyli tempomat, przepustnica, podświetlenie tutaj pulpitu lub światło w kabinie, światła z przodu, normalne, przeciwmgielne, długie, piasecznica, syrena. Nie bardzo ją słychać. Trochę głośno jest, no ale nic nie szkodzi. Syrena jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona w tym modelu. Bardziej dalej w lewo, hamulec zespolony. To jest guzik do otwierania dziobu. Widać, że pociąg i strzałki góra-dół to jest guzik do otwierania dziobu. Właśnie jeżeli chcielibyśmy podłączyć drugi zestaw, drugą jednostkę ICE, otwieranie drzwi, prawo, lewo, wszystkie strony, wycieraczki, spryskiwacz to będzie. Hamulec sprężynowy, testowanie systemów bezpieczeństwa. Tu jest jeszcze jeden guzik do otwierania dziobu, guzik do sprzęgania. To akurat nie wiem, ale to chyba będzie do rozłączania jednostek. Barometr pokazujący nam, ile mamy. Żółta strzałka jest przewód hamulcowy, czerwona strzałka jest to zbiornik. Jak widać, już rozpędzamy się naprawdę bardzo mocno. Maksymalna prędkość tutaj w tym miejscu 200 km na godzinę. Ta jednostka nie ma z tym jak najmniejszych problemów. Bardzo silna jednostka. Stworzona właśnie na takie linie szybkobieżne, na takie linie wysokich prędkości, która właśnie bardzo dobrze się sprawdza w połączeniach ICE i które właśnie są stworzone pod takie pociągi. Jeszcze tutaj przejdę do tablicy zewnętrznej, do tablicy za plecami maszynisty. LZB, PZB. Tutaj jest wyłącznik główny tych dwóch systemów, wyłącznik ETCS, czyli jednostka już ma ETCS włączona. I tutaj jest jeszcze, są jakieś takie dziwne przełączniki, jak na przykład jazda holownicza. Jakbyśmy ten sprzęg pod lokomotywę, nie sprzęg, tylko jakbyśmy tę całą jednostkę pod lokomotywę podpięli, musielibyśmy to ustawić. Tutaj są jakieś przełączniki na trakcję. SIFy jeszcze mógłbym tutaj włączyć, no ale SIFy ja ogólnie nie używam ze względu na to, że jeżeli opowiadam Wam o jakichkolwiek jednostkach, którymi aktualnie jadę, to tam właśnie wychodzę na kamerę zewnętrzną i pokazuję Wam, jak pociąg z zewnątrz wygląda i dzielę się tutaj z Wami, jak całą tą jazdą, przyjemnością z tej jazdy i dlatego nie mam włączonej SIFy, bo właśnie wtedy najczęściej dostaję nagłe hamowanie, co mi troszeczkę przeszkadza i troszeczkę dokucza. Jak już wiecie, odcinki bez nagłego hamowania to odcinki stracone, ale staram się tych nagłych hamowań jak najmniej wykonywać, więc albo może nie tyle co wykonywać, co jak najmniej dostawać. Wyświetlacze są naprawdę bardzo nowoczesne. Monitorki ciekłokrystaliczne pokazujące właśnie prędkomat, prędkościomierz z włączonym tempomatem. Do tego system LZB, który właśnie w tym momencie odlicza setki metrów, ponieważ przed nami jest ograniczenie prędkości do 90. Przed nami pociąg regionalny, prawdopodobnie Bałraje 425, które na tej linii sobie tutaj kursują. Literka G się już pojawiła. W tym momencie jako maszynista powinienem zacząć hamować, ale wiem, że pociągi Intercity Express
są w stanie same wyhamować do danej prędkości, która niedługo będzie tutaj obowiązywać. Dlatego w tym momencie pociąg, powiedzmy, prowadzi się sam. Ja w tym momencie tylko uważam na linię kolejową, czy przed nami nic się złego nie dzieje i patrzę tutaj na wszystkie parametry dookoła, czy aby na pewno mieścimy się w tym, co powinniśmy. Zapowiedź prędkości do 90 km na godzinę. Jeżeli byśmy mieli wyłączone LZB, to w tym momencie musiałbym to potwierdzić w PZB, ale że jako monitoruje nas priorytetowo wyższy system bezpieczeństwa, ponieważ LZB jest wyżej niż PZB, LZB nie musimy takich rzeczy tutaj potwierdzać. Po prostu jednostka sama tutaj dobiera sobie prędkość i sama na siebie uważa. Od tego miejsca wolno nam jechać 90 km na godzinę. Jest tutaj taki dość niewygodny zakręt na tej linii kolejowej, przez który niestety trzeba troszeczkę wolniej przejechać. Ale wyjdźmy na przykład na zewnątrz i zobaczmy, jak ta jednostka wygląda w zakręcie, jak ona się tak naprawdę fajnie wije i fajnie jest tutaj zrobiona. Naprawdę bardzo lubię tą jednostkę i bardzo mi się podoba. Syrena jest naprawdę bardzo fajna. Jednostkę zdobyłem w sklepie 3D Zug, czyli 3D Zug, jakby to na polskim powiedzieć. Po niemiecku nazywa się 3D Zug. Na tej stronie internetowej właśnie złapałem sobie tą jednostkę, ponieważ tej jednostki jak do tej pory jeszcze nie miałem. Bardzo chciałem mieć taką nowoczesną jednostkę ICE i ostatnio właśnie sobie złapałem tą oto jednostkę i koniecznie Wam chciałem tą jednostkę pokazać, ponieważ jest to jednostka, która była produkowana w latach 2015 do 2024. Najnowsza jednostka ICE-4 zjechała z linii produkcyjnej w zeszłym roku na wiosnę. Czyli to są naprawdę bardzo nowe i bardzo nowoczesne jednostki, które można spotkać w Niemczech. Osobiście widziałem już pociągi ICE-4. Bardzo często jak odwiedzam dworzec główny w Dortmundzie, to właśnie bardzo często na perony przeznaczone dla pociągów Intercity Express podjeżdżają właśnie jednostki ICE-4. Tam właśnie te jednostki można regularnie, praktycznie codziennie spotkać. Robią wrażenie. Same dźwięki tego otwierania drzwi, dźwięki tego właśnie, żeby niewidomi mogli drzwi znaleźć, dźwięki zamykania drzwi, luzowania hamulców, to jest naprawdę niesamowite przeżycie zobaczyć live takie jednostki. Są to jednostki, które są to jednostki produkowane przez Siemens Mobility, chociaż około 30% tych jednostek jest wykonywane w zakładach Bombardier Transportation. Patrzałem, chciałem zobaczyć jaki to był pociąg regionalny, ale znowu nie wyłapałem numerka. Na drugi raz muszę sobie troszeczkę przybliżyć, żeby zobaczyć, jaka jednostka to jedzie. Mi się zdaje, że chyba są tutaj właśnie pociągi regionalne Baureihe 425. To jest taki najbardziej pospolity pociąg regionalny, jaki można w Niemczech spotkać. Także podejrzewam, że to będą te jednostki. Zrobiono tych pociągów, czyli ICE-4, zrobiono około 137 sztuk w 3 wariantach. Budowano warianty 7-częściowe, 12-częściowe i 13-częściowe. My mamy tutaj wariant 12-częściowy, jest to właśnie ten taki nie najdłuższy, ale dość sporych rozmiarów pociąg, który już jest przygotowany do zabierania bardzo dużej ilości pasażerów.
Te jednostki siedmioczłonowe są po prostu troszeczkę mniejsze i one są przeznaczone na linie kolejowe, gdzie dworce główne po prostu są troszeczkę krótsze niż dworce właśnie dużych miast. Ponieważ taki dworzec główny też musi mieć peron, który zmieści cały pociąg 12-członowy, czy tam 13-członowy, który jest jeszcze dłuższy. Także były 3 warianty tych jednostek i tak, wybudowano 37 jednostek 7-częściowych, 50 jednostek 12-częściowych i 50 jednostek 13-częściowych. Długość składów to 7-członowa jednostka 202 metry, 12-członowa jednostka 346 metrów. To jest już naprawdę kawał pociągu, biorąc pod uwagę, że 346 metrów, no to jest troszkę mniej niż połowa maksymalnej długości pociągu. 750 metrów jest maksymalnej długości, no to jest troszeczkę mniej niż połowa, ale to już jest naprawdę kawał jednostki. Wagon takiego pociągu, czyli nie sama lokomotywa, tylko... ale sobie wybrałem miejsce. Nie sama lokomotywa, tylko po prostu wagon, który tutaj jest wpięty w te jednostki. Ma długość około 28,75 metra. O, patrzcie, ICE-3 jedzie z tym charakterystycznym zaokrąglonym przodem. Taki typowy znak rozpoznawczy właśnie pociągów ICE-3 i ICE-4. Dobra, wagon sterowniczy, czyli nasz wagon ten tutaj z przodu i z tyłu, ponieważ ta jednostka nie ma lokomotyw, ta jednostka ma wagony sterownicze z przodu i z tyłu. Ma około 29,1 metra, trochę więcej niż 29 metrów. Maksymalna prędkość tej jednostki jest 250 km na godzinę. Można to nawet wyczytać tutaj z naklejek w kabinie. W każdej niemieckiej kabinie kolejowej jest naklejka z maksymalną dozwoloną prędkością, ale prędkość konstrukcyjna tego pociągu jest 265 km na godzinę. Czyli tam jakieś takie widełki, w razie czego jakby można było jechać szybciej, są dostępne. Waga, o teraz będzie dobre, waga 7-członowej jednostki 392 tony, 12-członowej jednostki 675 ton i 13-częściowej jednostki 736 ton. To jest naprawdę sporo jak na jednostkę trakcyjną, jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, że około 700 plus minus 700 ton pociągu to jest już dość sporo. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że te pociągi jeżdżą z prędkością 200-250 km na godzinę. Co za tym idzie, potrzebują bardzo dużej mocy i w tym momencie moc 7-członowej jednostki wynosi 4950 kW, 12-członowej jednostki wynosi 9900 kW, a 13-członowej jednostki wynosi 11550 kW. To jest normalnie niesamowita moc, ale właśnie te pociągi potrzebują tak niewiarygodnie wysokiej mocy, żeby taką masę, taką długość i z taką prędkością prowadzić. Jeżeli te jednostki byłyby bardzo długie, bardzo ciężkie, a nie miałyby mocy, no to też nie mogłyby jeździć z prędkością 200 km na godzinę, a na pewno byłyby ograniczone do prędkości 160 km na godzinę. Także jest to niesamowita ilość mocy, jaka kryje się właśnie w tych jednostkach. Moc takiej jednostki bierze się z tego, że budowane silniki trakcyjne mają moc, jeden silnik trakcyjny ma moc 825 kW. No i w zależności jaką wersją akurat jedziemy, jaką wersję
jednostki prowadzimy. Mamy 6 silników trakcyjnych, 12 silników trakcyjnych i 14 silników trakcyjnych rozłożonych na cały skład. No to już po prostu wiadomo, z czego biorą się te sumy. Jednostka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo chciałem ją mieć, bardzo chciałem ją kupić i w tym momencie cieszę się, że mam okazję Tobie tą jednostkę zaprezentować. A widzicie, kolejna trójka, a my czwórką, najnowszą jednostką jedziemy. Ach, kto by jeździł dzisiaj trójką? Zasilanie tej jednostki było przewidziane i wykonane jest tylko i wyłącznie pod 15 000 V prądu przemiennego 16,7 Hz. Jest to jednostka, która faktycznie była planowana tylko i wyłącznie dla Deutsche Bahn i miała jeździć właśnie tylko i wyłącznie po niemieckich liniach kolejowych. Oczywiście pociągi te dojeżdżają do przygranicznych miast typu Basel z przejściem granicznym do Szwajcarii i tam właśnie na dół w kierunku Salzburga, nie? Właśnie tam na przejazdy kolejowe do Austrii, ale za granicę, chociaż w Austrii podejrzewam, że jeszcze by mogły jeździć ze względu na to, że w Austrii jest takie samo napięcie sieci trakcyjnej, ale jak już wspomniałem, były to jednostki planowane tylko i wyłącznie dla Deutsche Bahn i po prostu te jednostki jeżdżą głównie tylko po Niemczech. Skoro jedziemy pod wpływem LZB i pociąg sam się tutaj steruje, on teraz będzie sobie tutaj hamował do 160 km na godzinę, a my mamy jeszcze 18 km, na szybkiego pokażę Wam, jak wygląda taki ICE w środku, ponieważ uważam, że ICE, ten, który właśnie jedziemy, jest naprawdę bardzo dobrze wykonany i można zwiedzić tutaj całą kabinę. To są obicia foteli drugiej klasy. Fotele pierwszej klasy były wykonane z czarnej skóry. Naprawdę luksus dla osób, które płacą większą ilość pieniędzy właśnie za przejazd pierwszą klasą. Wagony są obszerne, bardzo dużo siedzeń, bardzo dużo miejsc siedzących. Tak wygląda tutaj regał na takie większe walizki. Jeżeli macie taką naprawdę bardzo dużą torbę podróżną, możecie sobie na takim regale tą torbę podróżną odstawić. Siedzenia są bardzo wygodne i widok za oknem. Cóż mogę powiedzieć? Pierwsza klasa. Jedziemy z prędkością 160 do 200 km na godzinę i taki mamy widok za oknem. Do tego kulisa dźwiękowa. O! Ja ICE w drugą stronę. Dobrze. Co jest jeszcze takim bardzo dużym udogodnieniem? Jest to pociąg ICE z chwytakami na rower. Możecie sobie wybrać. Powiem inaczej, jeżeli chcecie sobie wykonać wycieczkę rowerową gdzieś w mieście, gdzie jest oddalona naprawdę setki kilometrów od waszego miejsca zamieszkania, możecie sobie wykupić właśnie bilet na pociąg ICE, zabrać ze sobą rower, który jest tutaj właśnie do tych stojaków wstawiany i możecie sobie na przykład popołudnie spędzić we Frankfurcie, mimo to, że mieszkacie w Dortmundzie. Do tego przedziały tutaj właśnie przejścia między wagonami. To jest taki przedział ciszy, spokoju, jeżeli potrzebujecie na przykład, nie wiem, koncentracji albo chcielibyście popracować podczas przejazdu z jednego miasta do drugiego, rozkładacie sobie tutaj laptopa i sobie sprawdzacie statystyki giełd papierów wartościowych i patrzycie, czy wasze akcje akurat coś straciły, czy coś zyskały. A tutaj gdzieś jeszcze można było zobaczyć, a nie, to już tyle było, to już nie ma dalej. Jeszcze jest fajnie zrobione, można sobie tutaj stanąć w przedziale
i popatrzeć po prostu, jak pociąg się tutaj na wszystkie strony huśta. Jeszcze jednym udogodnieniem dla pasażerów są te wyświetlacze. Tutaj te wyświetlacze są w całym pociągu i są to wyświetlacze mówiące o tym, z jaką aktualnie prędkością jedzie pociąg, na jakiej stacji zatrzymamy się jako następne i jaka jest nasza kompletna linia kolejowa, po której właśnie jedzie pociąg. Tu jeszcze można byłoby... Tu jest toaleta, ale do toalety się raczej nie dostanę. Widać i tylko... będzie widać? Nie będzie widać. No, to tyle. Udogodnień jest naprawdę bardzo wiele w tych pociągach. Można spędzić w dzień wspaniałą jazdą. Osobiście chciałbym się przejechać takim pociągiem Intercity Express, ale przyznam, że ceny za taki przejazd też są naprawdę bardzo duże, bardzo wysokie. Kolega mnie zawsze zaprasza do Nuremberga, żebym pojechał go odwiedzić i właśnie z Dortmundu do Nuremberga. O, patrzcie, perfekcyjny timing. Akurat linia LZB się tutaj kończy. Mamy przed sobą 60 km na godzinę. Ja sobie już ten tempomat na 60 km ustawię. No, zbieramy, jesteśmy tutaj. O, jeszcze 6 km tylko. O, ale to szybko zleciało. Nic nie szkodzi. Ok, linia LZB się skończyła. W tym momencie musimy uważać na torowisko. Przed nami tarcza ostrzegawcza zapowiadająca 60 km na godzinę. Potwierdzamy w PZB. Jeżeli Wam się spodobała ta jednostka, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej filmików o tej jednostce, napiszcie mi w komentarzach, ponieważ do tej jednostki są dołączone 4 scenariusze na linii Hamburg-Hanower, które mógłbym Wam pokazać. Dzisiaj chciałem nagrać taki troszeczkę krótszy filmik, który praktycznie ukazuje tą jednostkę i pokazuje, jak ona wygląda, pokazuje, jak ona jeździ. Robi naprawdę duże wrażenie, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć bardzo fajne scenariusze bardzo fajne scenariusze właśnie z udziałem tej oto jednostki, napiszcie mi w komentarzach, postaram się wtedy jakiś ten najfajniejszy scenariusz z tych 4 wyszukać i Wam nagrać. Od tego miejsca wolno nam jechać 60 km, literka F pod spodem jest to ułożenie torowiska w kierunku Frankfurt, czyli będziemy tutaj kierowani już pomału na rozjazdy. O właśnie. Od tego miejsca wolno nam jechać 90, jak tylko miniemy całym składem znak, możemy się tutaj rozpędzić. Także cieszę się, że mogłem zaprezentować tą oto jednostkę. Jeżeli chcecie, jeżeli chciałbyś zobaczyć tą jednostkę w akcji z prawdziwym scenariuszem, tych semaforów chyba już nigdy nie naprawią tutaj, jest to powtarzacz z błędnym tutaj wskaźnikiem. Jak się wszystkie światła na semaforze świecą, to nigdy to nie oznacza dobrego. Także jeżeli chcesz zobaczyć jakiś profesjonalny scenariusz z udziałem tej jednostki, napisz w komentarzach, a ja go wyszukam i go Wam pokażę. W tym momencie przejechałem się praktycznie szybką jazdą. Przejechałem się w tym momencie tylko i wyłącznie, powiem, takim skróconym scenariuszem, bez jakichś postojów po drodze, ale uwierzcie mi, ta jednostka ma naprawdę bardzo fajne scenariusze wykonane przez profesjonalistów z firmy 3D Zug. Chciałem się do 90 rozpędzić, a tu już 60 zapowiedzieli. No dobra, no to hamujemy do tej 60. O, 50 nawet jest zapowiedziane, ok. Semafor wieloodcinkowy zapowiedział właśnie, że od następnego semafora wolno nam jechać 50 km na godzinę. Tak też zrobimy, tak też dopasujemy się.
Teraz będzie chwila koncentracji. Wjeżdżamy właśnie w okolice Frankfurtu. Od tego semafora wolno nam jechać 50 km na godzinę. Był to również semafor wieloodcinkowy. Semafory wieloodcinkowe charakteryzują się... Czekajcie. Semafory wieloodcinkowe charakteryzują się tym, że pokazują to, co obowiązuje od tego semafora, pokazują to, co obowiązuje od następnego i jak rozpoznać semafor wieloodcinkowy. Semafor wieloodcinkowy ma bardzo charakterystyczny, taki bardzo wielki, żółty trójkąt skierowany szpicem w dół. Jest to po prostu jest to znacznik semafora wieloodcinkowego. Jeżeli taki semafor widzicie, oznacza to, że jest to semafor wieloodcinkowy, jak sama nazwa wskazuje, po prostu mówi o tym, co się dzieje na tym odcinku i na następnym. Ten piękny, słoneczny dzień, do tego bardzo fajna jednostka, bardzo fajna linia kolejowa. W sumie fajnie by było, jakby linię kolejową właśnie z Frankfurtu do Mannheim zrobili w grze Train Sim World 5. Jest to bardzo fajna linia kolejowa, właśnie jak sami widzieliście, z prędkością maksymalną 200 km na godzinę. Raj dla pociągów ICE, do tego są tutaj bardzo fajne połączenia regionalne, sporo połączeń towarowych, także byłaby to naprawdę bardzo interesująca linia kolejowa dla gry Train Sim World. No ale czy zrobią, czy nie, nie wiadomo. Niby dworzec główny we Frankfurcie już mają, niby dworzec główny w Mannheim już mają, więc tekstury są już jakby dostępne. Musieliby tylko wykonać torowisko i praktycznie połączyć te dwa duże miasta ze sobą. Semafor wieloodcinkowy mówi o tym, że od następnego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę. Ja i tak tutaj mam 50 na liczniku, mógłbym do tych 60 się w zasadzie rozpędzić. Oczywiście semafory wieloodcinkowe mówiące o zmianie prędkości należy potwierdzać w PZB. Jak tego nie zrobimy, dostaniemy nagłe hamowanie i pociąg powie: nie jedziemy dalej, nie potwierdziłeś, nie uważasz, teraz stoimy. Znany motyw w moich filmikach. Bardzo olbrzymi dworzec główny w Niemczech. Powiedziałbym nawet, że dworzec główny we Frankfurcie jest największym dworcem kolejowym w Niemczech, który obsługuje prawie wszystkie połączenia ICE, ponieważ we Frankfurcie te wszystkie połączenia ICE jakoś zbierają się ze sobą, jakoś się tutaj wszystkie spotykają. Do tego wszystkie połączenia, nie wszystkie, większość połączeń Intercity, bardzo dużo połączeń regionalnych z bardzo dużą ilością pociągów. Tutaj naprawdę jest bardzo duży ruch kolejowy. Od tego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę. Kolejny semafor jest na stój, no ale semafora to tutaj raczej już nie będziemy mieli ze względu na to, że jest to dworzec kolejowy czołowy, więc wjeżdża się w niego tylko i wyłącznie z jednej strony. Ale się będziemy tutaj wić jak wąż. Chociaż nie bardzo rozumiem, to tutaj moglibyśmy jechać prosto, no ale skierowali nas tak przez jakieś takie dziwne rozjazdy. No ale fajnie, fajnie. Także mam nadzieję, że Ci się spodobał odcinek, mam nadzieję, że Ci się spodobała jazda i dowiedziałeś się troszeczkę więcej o najnowszej wersji pociągu ICE, który można zobaczyć w Niemczech. Już pokazywaliśmy praktycznie wszystkie możliwe pociągi ICE, poza ICE 2, ale ICE 2 jeszcze
nadgonimy tutaj właśnie w Train Simulator Classic. Tam widziałem właśnie w moich zbiorach, że gdzieś tam jeszcze ICE 2 mam. Tym samym wjeżdżamy na dworzec kolejowy we Frankfurcie. Ja się z Wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli Ci się filmik spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych pozostałych filmików o tematyce symulatorów kolejowych. My tutaj delikatnie wjeżdżamy na peron 17. Jak widać, wyjazdu z niego nie ma. Peron 17. Dojadę do samego kozła oporowego, żeby po prostu składem zmieścić się jak najdalej, jak najwięcej. Chociaż myślę, że dworzec we Frankfurcie to jest dworzec, który powinien być przystosowany do wielkich pociągów ICE, które tutaj wszystkie ze sobą się spotykają. Wszystkie możliwe linie, prawie wszystkie. Dojechaliśmy, otwieramy drzwi dla pasażerów i tym samym żegnam się z Wami na dzisiaj. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!